Cześć, zapraszam Was do recenzji książki Anny Rule Morderca z nad Green River. Historia polowania na najokrutniejszego zabójcę w historii Stanów Zjednoczonych. Potężny, bo tam ponad 600-stronicowy reportaż. Opowiada on historię jednego z najdłużej pozostającego niewykrytym i najokrutniejszego seryjnego mordercy w dziejach, który grasował przez lata w USA. Zaczynał w latach 80., a później atakował wciąż. Jego celem były głównie prostytutki i autorka, która swoją drogą napisała też reportaż dotyczący Teda Bundy'ego. Tym razem przedstawiła jego historię, z tym, że ona zawsze pisała swoje książki dopiero w momencie, w którym sprawa została zakończona i morderca był ujęty, a w tym wypadku musiała czekać na to naprawdę długo. I jeśli chodzi o ocenę tej książki, to przyznam, że ponownie mam z tym pewien problem, wynikający z tego, że konstrukcja tej książki jest dość nietypowa. Wygląda to tak, że autorka w bardzo szczegółowy sposób zagłębia się w życie poszczególnych ofiar. De facto zapisując całe rozdziały smutnymi historiami życia poszczególnych ofiar tego seryjnego mordercy i tam prowadząc to aż do finału, czyli do ich śmierci. Większość z nich była prostytutkami, no i tych ofiar było bardzo, bardzo dużo, więc widać tutaj takie mocne skupienie się na ofiarach, taką powtarzalność ich losów, no ale to w pewien sposób oczywiście wytrąca z możliwości śledzenia fabuły i z takiej płynności. Bardziej tą książkę myślę, że można rozpatrywać jako po prostu hołd względem ofiar. Na pewno oczywiście fajne jest to, że nie do końca jakoś tam trzeba w ogóle znać wszystkie okoliczności, żeby rozumieć, co się tam wydarzało, żeby dostrzegać jakieś niuanse. Więc na pewno można w tej książce pozyskać gruntowną wiedzę na temat tego seryjnego mordercy. No jednakże nie ma co się spodziewać tego, że jest to jakaś taka historia z gatunku true crime, coś mającego trzymać nas w napięciu i prowadzić jako śledztwo. Autorka co prawda trochę gubi tropy i przedstawia nam różnych kandydatów, których policja rozważała jako podejrzanych o bycie tym mordercą. Jednakże dla mnie była to bardziej opowieść o ofiarach i o pracy policji, a mniej o samym śledztwie i o samym mordercy.
No więc myślę, że trzeba mieć to na uwadze, jeśli się po to sięga. Książka też czasami wydawała się dość przegadana, no i niejednokrotnie poruszał się, autorka poruszała się po tak wielu tam rozmaitych lokacjach, w których ten morderca działał, że ciężko było czasami to śledzić albo sobie w jakiś tam sposób zwizualizować. No i mając to wszystko na uwadze, myślę, że oceniam tą książkę na 7/10. Jest dość solidna, ale jakoś bardzo nie zachęcam. Myślę, że jeśli szukamy czegoś z gatunku true crime albo stricte w tematyce seryjnych morderców, to są lepsze pozycje. I to tyle. Dzięki i do usłyszenia następnym razem. Cześć.